Hejka na moim kanale, nazywam się Anna Kaczmarzyk i zapraszam Was do mojego świata malowanego drutami. Jak go dalej wydziergać? Zobaczmy. Kiedy już przerobimy te 40 rzędów od tego naszego tutaj znacznika przy dodawaniu, te na prosto, o tak, tutaj, to jest tak około 16 cm. Musicie oczywiście sobie to uwzględnić do Waszej dłoni, do tego, jaki chcecie, jaki macie obwód, i w tym momencie możecie po prostu pojechać wyżej i żeby na przykład był bardziej luźny, czy mniej, żeby był bardziej dopasowany, to wszystko właśnie też ta tutaj wysokość zależy od Was i będziemy teraz formować nasz dekolt, też na prościutko po prostu, no ale niemniej jednak zobaczcie, tak jak tutaj na tej jednej mojej, o już gotowej części, o widać, o tutaj musimy uformować nasz dekolt, żeby po prostu, żebyśmy mogli głowę przecisnąć, no i żeby oczywiście nam się układa i postanowiłam tutaj zrobić malusi taki też ściągacz, tak? Bez jakichś tam właśnie komplikacji, z niczego i on będzie tak na 44 oczka, czyli musimy tak przerobić nasz, o, jesteśmy na stronie lewej, to też napomknę, jesteśmy na stronie lewej i musimy do naszego środka, żeby właśnie ten dekolt nam zrobić, to przerobić tutaj, ponieważ jest to strona lewa, lewymi oczkami, przerobić około 54 oczka i wtedy dekolt będzie na 44 oczka. Czyli liczymy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 54. Po przerobieniu 54 oczek będziemy teraz przerabiać oczka jak ściągacz i będzie ich 44 i zaczynamy od oczka na prawo, później lewe, prawe, lewe i tak 44 oczka, żeby właśnie nam ten dekolt się uformował. Nie będziemy nic zamykać na dekolt. Dekolt jest tak jak tutaj, zobaczcie, prosty, na prostej linii. O, miało być jak najprościej, to będzie jak najprościej. Prosty, bez odejmowania żadnych oczek, zamykania, na prosto, żeby było jak najłatwiej. Niemniej jednak głowa musi nam przejść. Też sobie to uwzględnijcie. Czyli ja tutaj zrobię ściągaczem te 44 oczka. I jak już tutaj przerobiłam te 44 oczka, raz oczko prawe, raz oczko lewe, to do końca rzędu powinno być 54 oczka i przerabiamy je oczywiście na lewo. Teraz mamy stronę prawą, czyli na prawej stronie przerabiamy na prawo oczka do momentu właśnie oczek naszego ściągacza dekoltu. I ten dekolt oczywiście będziemy raz oczko prawe, raz oczko lewe i ilość rzędów tutaj, którą chcemy mieć w tym dekolcie, zależy od Was. Może być to 4, może być 6, może być więcej. To po prostu już zależy od Was. Włączam do naszego ściągacza na dekolt, no i oczywiście przerabiam ściegiem ściągaczowym raz oczko prawe, raz oczko lewe przez te 44 oczka, no i dalej do końca rzędu, jak już przerobię ten ściągacz tutaj, to dalej przerabiam oczka prawe i tak powtórzę jeszcze z 2 razy minimum, żeby było zaznaczony właśnie ten dekolt. Przerobiłam 5 rzędów w ten sposób. Zobaczcie, tutaj tak jest nasz ściągacz. O, tutaj te 5 rzędów. Chciałam, żeby na stronie prawej było zamykanie. Tak, czyli tutaj do momentu ściągacza jest oczka prawe są i później ściągacz i później znowu oczka prawe. I teraz jak zamykamy? Musimy przerobić 54 oczka do momentu ściągacza, standardowo bez zamykania na prawo. Mamy tutaj
ścieg ściągaczowy, wobec czego będziemy zamykać raz na prawo, raz na lewo jedno oczko, w zależności od tego, jakie oczko mamy, tak żeby nam tutaj ładnie ta góra naszego dekoldu, tutaj zamknięcia ładnie wyglądała. I tutaj pierwsze zamkniemy na lewo, czyli przekładamy nitkę do przodu robótki, drut prawy przez 2 oczka na drucie lewym i przeciągamy tak jakby do przerabiania na lewo przez 2 oczka i ściągamy. Kolejne wkładamy z powrotem na drut prawy. Kolejne oczka przerobimy na prawo, bo tutaj mam prawe, wobec czego nitka ląduje z tyłu robótki i drut prawy przechodzi przez 2 oczka, zabiera nitkę, która jest z tyłu i jest ściągane. I ląduje nitka do przodu naszej robótki. Przekładamy z powrotem oczko na drut lewy i drut prawy przechodzi przez 2 oczka, zabiera nitkę, która jest z przodu lewego i ściągamy. Tak? I tak całe 44 oczka naszego dekoldu zamkniemy właśnie w ten sposób. Zamknęłam nasz dekolt, tak wygląda tutaj nasze zamykanie. Tak to mniej więcej wygląda. I te następne 54 oczka, które mamy, przerobię po prostu na prawo do końca rzędu bez zamykania. I przerobiłam do końca ten rząd i tak już mam gotową jedną część. Zobaczcie. O, jest tutaj zamknięty nasz dekolt, no i tutaj nasze ramiona łącznie z rękawkiem. Tak? Widać? Teraz wystarczy wykonać tak samo drugą część naszego sweterka, no i będziemy je łączyć. I teraz, jeżeli chodzi o zszycie, oczywiście nasze dwie części mamy tutaj u góry na drutach. Nie zakończyliśmy całego rzędu i prawa strona do prawej przykładamy, tak żeby wszystko się zgadzało, czyli żeby zgadzał się nasz tutaj otwór na dekolt, tutaj nasze ramiona, w ten sposób. No i oczywiście tutaj nasze zaznaczone boki. Tutaj mam zaznaczony właśnie ten bok i z tej strony też. I tutaj sobie przykładam bok i tutaj do końca w ten sposób. Mam nadzieję, że to widać. I tu sobie zszywam z jednej strony naszego boku, później z drugiej strony boku, no i naszą górę. I teraz pokażę, jak łączymy tą górę, którą mamy tutaj właśnie na drutach. Przykładamy prawymi stronami, przykładamy te druty, czyli ten zapasowy drut, na którym założyliśmy jedną część, no i ten, który teraz przerabialiśmy. Mamy tutaj dołączoną nitkę, przerabialiśmy nią, nie ucinaliśmy w ostatnim rzędzie. I teraz tak, będziemy przerabiać w ten sposób, że mamy ten drut tutaj 4,5 mm i na ten drut będziemy zabierać 2 oczka, jedno z jednego drutu i drugie z drugiego drutu. I tak, z pierwszego drutu od przodu oczko zabieramy, tutaj wkładamy ten drut od przodu i tutaj też od przodu z tego drutu drugiego, tylniego, przeciągamy przez te oczka nitkę, która jest z tyłu i ściągamy te oczka na nasz drut prawy i mamy tutaj oczko jedno. Jeszcze raz nie. Czyli tak. Drut prawy przechodzi przez oczko na jednym drucie od przodu i przez oczko na drugim drucie od przodu, zabiera nitkę, która jest z tyłu i przeciąga przez jedno oczko, przez drugie i te 2 oczka są ściągane na drut prawy i jest jedno oczko. Tak? Od przodu i ściągamy. Od przodu i ściągamy.
Czyli zobaczcie, mam jeden drut z tyłu, drugi drut z przodu i ten dodatkowy, znaczy ten faktyczny prawy drut. I teraz tu oczko od przodu, wkładamy w drut prawy w to oczko i tutaj tak samo od przodu, o widać, i zabieramy nitkę, która jest z tyłu, przeciągamy przez tamto oczko i przez to tutaj i ściągamy te dwa oczka. Zobaczcie, jeszcze tak na rozszerzonym wezmę. Tak, tylko wy nie rozszerzajcie, nie, tych drutów, tak? I, ciężko jest na rozszerzonym. I tak, drut prawy, tu jedno oczko, drugie oczko, widać? I nitkę z tyłu, o. I ściągamy, jest, o. I tak wszystkie oczka tutaj zamkniemy, 54 oczka. Znaczy nie zamkniemy, przerobimy jako jedno, tutaj dopiero później będziemy zamykać. W ten sposób. O, widzicie? No i zobaczcie, już tutaj kończymy nasz rząd. Mamy 3 ostatnie oczka. Raz. Dwa. I ostatnie, trzeci. O. I jesteśmy. Odkładam drut, na którym mieliśmy tutaj. I mamy wszystkie oczka na jednym drucie. I teraz będziemy je zamykać. Czyli wtedy z 2 drutów i z 2 oczek robiliśmy jedno, a teraz zamykamy. Zamykamy przez przeciągnięcie, przerabiając na prawo. Czyli pierwsze ściągamy, drugie przerabiamy na prawo i przeciągamy. Tak, mamy tutaj. Oczywiście zamykanie jest na stronie lewej naszego swetra. Tak, po lewej stronie. Czyli przerabiamy na prawo i przeciągamy te oczko wcześniejsze. Przerabiamy na prawo i przeciągamy te oczko wcześniejsze. I tak zamkniemy wszystkie oczka. I powstaje nam tu łańcuszek. Kończymy tutaj już nasze zamykanie oczek. Zobaczcie, mamy ostatnie oczka. I teraz utniemy nitkę. O, ostatnie tutaj. Utniemy nitkę, kawałek dalej. Oj, wypadł drut. Nie szkodzi. Utniemy tu nitkę kawałek dalej. I te oczko wyciągniemy. O, tą nitkę. I ostatnie oczko zamknięte. Teraz zobaczcie. Tak wygląda z lewej strony nasze zamknięcie naszych ramion. I zobaczcie, jak fajnie wygląda z prawej strony. O, w ten sposób. Tak będzie się układało. Myślę, że ładnie. O, tutaj. O, tutaj zaczniemy od... O, coś takiego. I tak obie strony naszych ramion zamkniemy. Aby wykonać farbankę do naszego rękawka, zakończenie tutaj, to należy nabrać 50 oczek. A te same druty nabierzemy 50 oczek. O, mamy nitkę podwójnie złożoną. I nabieramy w ten sposób, że mamy tutaj te brzegowe oczko. I przekładamy drut przez nie i przeciągamy nitkę. Pierwsze oczywiście tutaj będziemy musiały zakończyć tą nitkę, żeby nam się tu nie pruło, no ale następne już zobaczcie. Tak, czyli przez to tutaj brzegowe. O, widzicie? I tak, o. Nie hałasuj. I tak nabierzemy 50 oczek.
Oczywiście nie musicie w ten sposób kończyć, można zostawić nawet bez falbanki, jakkolwiek wykonacie. On też fajnie się już układa, tak roluje, więc ten brzeg, więc nie ma tam problemu. Chciałam, żeby właśnie jeszcze było coś takiego, jeszcze dodatkowy, jakiś dodatkowy akcent w tym naszym sweterku. Po nabraniu tych 50 oczek przerabiamy w każdym rzędzie oczka na prawo. Standardowo, ponieważ jest to przerabianie na okrągło. Tutaj nawet jeżeli mamy tą dłuższą żyłkę, to już tam było kilka razy na moim kanale, że po prostu przerabiamy, później wyciągamy tą żyłkę i robimy dalej cały rząd na okrągło. I dodamy 15 oczek. To jest właściwie kwestia jak zwykle wełenki. Już nie chciałam po prostu dokupywać kolejnego motka, wobec czego po prostu to dodawanie zrobiłam troszeczkę inaczej, niż by to wypadało może w falbance. No ale to właśnie czasami to trzeba się po prostu zastanowić nad ekonomią i nad designem, wobec czego ja tutaj zrobiłam w ten sposób, że dodałam po 5 oczek w co drugim rzędzie, zaczynając od drugiego rzędu, czyli w drugim rzędzie dodałam 5 oczek, w czwartym rzędzie dodałam 5 oczek i w szóstym rzędzie dodałam 5 oczek, czyli w sumie wyszło mi 65 oczek na drucie. No. I tak powstała właśnie ta falbanka. Ta o, właśnie tutaj. No i teraz naokoło jest przerabianie w pierwszy rząd bez dodawania na prawo. A dodawanie będzie standardowo, tak jak dodawaliśmy przy właśnie tutaj budowaniu naszego skosu, czyli przerobimy jedno oczko 2 razy. O, zobaczcie, doszłam do początku rzędu, mam tutaj właśnie tą długą żyłkę z drutem i wyciągam po prostu w ten sposób. Wkładam drut lewy i przerabiam kolejny rząd. No i tutaj, jak mówiłam, dodajemy, rozłożymy sobie to dawanie co 10 oczek. Osiem, 9, 10, o. I w dziesiątym oczku zrobimy 2, czyli zrobimy w ten sposób, że drut prawy, tak jak pokazywałam, przechodzi przez środek oczka na drucie lewym, nie ściąga i od przodu i też zabiera tą nitkę i już mamy oczko, 2 oczka z jednego, czyli oczko dodane. No i tak przerobimy właśnie tak jak mówiłam i w 13 rzędzie zamkniemy wszystkie oczka. Jeszcze jedna zasada, ponieważ tutaj przerabiamy na okrągło te oczka prawe, więc przerabiamy je od przodu, bo one same z siebie widać układają się tak do przerabiania, bo w momencie jak będziemy przerabiać standardowo od środka, będą skręcone. A chodzi nam, żeby ta nasza falbanka do naszego rękawka była jak najbardziej taka rozszerzona, żeby nie była, że te oczka nie były zbite czy skręcone, wobec czego od przodu przerabiamy. O, czyli drut prawy wchodzi od przodu oczka na drucie lewym, zabiera nitkę, która jest z tyłu i je ściągamy. Po przerobieniu 12 rzędów będziemy zamykać i będzie to zamknięcie elastyczne. Już był filmik na moim kanale, jak ktoś chce może zajrzeć, tam jest wszystko krok po kroku wytłumaczone. Ja tutaj tylko szybciutko przypomnę. Link też będzie w opisie. To zamykanie polega na tym, że przerabiamy, zaczynając zamykać, przerabiamy 2 oczka na prawo. Następnie te 2 oczka na prawo przekładamy z powrotem na drut lewy, z prawego na lewy i od przodu, wkładając drut prawy, zabieramy nitkę, która jest z tyłu i zamykamy te 2 oczka
2 oczka w jedno i ściągamy. Następne oczko przerabiamy na prawo i te 2 oczka przekładamy z powrotem na drut lewy i drut prawy przechodzi od przodu przez te 2 oczka. Przełożona na drut lewy, zabiera nitkę, która jest z tyłu, tą, przekłada przez te 2 oczka i ściąga. I kolejne znowu na prawo, przekładamy te 2, czyli te które już jest jako jedno, z 2 jako jedno i te kolejne, które przerobiliśmy na prawo, przekładamy drut od przodu przez te 2 oczka, przeciągamy nitkę z tyłu i ściągamy. I tak dookoła zrobimy. Dość luźne, proponuję to zamykanie. I będzie tak fajnie nam się rękawek układał. Teraz wam pokażę. Mamy tu ostatnie oczko naszego zamknięcia. Przerabiamy na prawo i przekładamy z powrotem jedno i drugie oczko na drut lewy i 2 oczka od przodu razem zamykamy. I mamy jedno oczko. Teraz ucinamy nitkę. Przeciągamy nitkę. Odkładamy drut. I mamy gotowe już nasze tutaj obgnięcie. Tutaj ładnie połączymy i tą nitkę ukryjemy oczywiście. No i tak wygląda nasz brzeg rękawka. Zobaczcie. Tak właśnie fajnie. Fajnie jakbyście tą metodą zamknęły. On będzie się tak właśnie nam tutaj luźniutko układał i tak robił właśnie nam tutaj cały ten design, tą naszą falbankę. O, zobaczcie, widzicie? Tylko myślę, że dość fajną, uroczą właśnie tutaj falbankę na naszym rękawku. Wystarczy zrobić teraz jeszcze oczywiście drugą stronę naszego rękawka, no i sweterek będzie gotowy.